Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybal i pan Zdzisiu Jurek. Pan Zdzisiu Jurek dzisiaj sobie kopci, on sobie kopci jakieś zielone tataraki, bo ten zapaszek taki suszony tatar. To, co widzicie nade mną, to jest temat dzisiejszego filmiku. Kiedy podrywka może stać się narzędziem kłusowniczym. Wiecie, że na moich filmikach ja wam mówię, co może się stać i jak może się to zakończyć. Dzisiaj powiem kilka słów o podrywce. Oczywiście wszyscy powiedzą: ojery, ja wiem, jak używa się podrywki, nie musisz pan tego gadać, ja to wszystko doskonale wiem. Ale powiem to jeszcze raz dla przypomnienia. Może faktycznie dowiecie się czegoś nowego, może jeszcze znacie stary regulamin, a ja wam opowiem już najnowszy regulamin. Do czego służy nam oczywiście podrywka? Podrywka służy nam do pozyskiwania żywca, rybki, żywej rybki do połowu ryby drapieżnej, tak? I teraz jakie rybki możemy łowić? Możemy łowić rybki, możemy używać ryb do połowu na żywca, ryb wymiarowych, czyli jeżeli ryba ma określony wymiar, nie może być poniżej wymiaru, to jest do połowu na żywca. Takie ryby możemy łowić podrywkami. Tutaj u góry macie jedną podrywkę, tą kwadratową. Wymiary podrywki metr na metr, tak? Metr na metr. Taki jest wymiar podrywki. A tutaj macie, po tej stronie macie oczko podrywki. Zobaczcie, jak jest obliczane oczko podrywki, czyli oczko składa się, jedno oczko siatki składa się z 4 ścianek, tak? Tak jak widzicie, jedna ścianka oczka ma 2,5 mm, plus druga ścianka równa się 5 mm. To jest minimalny wymiar podrywki, jaki możemy zastosować. Jeżeli wykombinujemy sobie jeszcze cieńsze, przyjdzie straż i nas zgarnie i powie nam, że to jest narzędzie kłusownicze. W górę możecie sobie oczywiście oczka stosować, ale jak te oczka będą za duże, mogą was posądzić też o to, że to jest narzędzie kłusownicze. Pamiętajcie, że najlepiej zostawić tak, jak są wyprodukowane. To nade mną 100% wiem, że to jest bezpieczne, ale ta tutaj parasolowa pułapka na ryby, zwana podrywką, nie jestem w 100% w stanie wam powiedzieć, czy jest ona dozwolona u nas na naszych wodach. To musicie się dowiedzieć w waszych kołach wędkarskich. W każdym bądź razie nie kupuje się takich dziwnych gadżetów gdzieś u Chińczyków albo z wysyłkowych sklepów. Później pójdziecie na wodę i okaże się, że jesteście przestępcami, bo to już jest przestępstwo, tak? Kłusownictwo jest normalnie przestępstwem i są za to kary grzywny, może być więzienia, pracy, robót gdzieś tam w ochapie, no i będziecie wisieli na tablicy informacyjnej waszego związku i zawieszeni w prawach. To już tak jak wasz związek sobie zażyczy. Wracając do podrywki, to macie tak. Podrywki można używać tylko podczas wędkowania. Czyli jeżeli jedziecie gdzieś nad wodę, bierzecie sobie sadzek, taki wiaderko do rybek, jadę sobie nałowić rybek, bo wieczorem jadę sobie złowić żywca, bo wieczorem jadę na ryby. Tak robić nie możecie, bo może to odebrane jako kłusownictwo. Musicie mieć ważną kartę wędkarską, musicie mieć wpisane do rejestru godzina połowu. Tu chodzi o wędkowanie, bo tylko jeżeli wędkujesz i masz w połowie rejestru wpisane, że dnia tego i tego na tym łowisku wędkuję, wtedy możesz używać podrywki o tych wymiarach, co tam wam powiedziałem wcześniej, i tylko w obrębie własnego łowiska. Czyli jeżeli wasze łowisko wędkarskie jest 10 metrów, no to tylko 5 metrów w prawo, 5 metrów w lewo i do wody ile sięgniesz, w tym obszarze możesz sobie podrywką łowić. To, że kogoś dalej nie ma,
i zarzucasz sobie tam podrywkę i co jakiś czas idziesz, podnosisz, żeby złowić rybki, może być podciągnięte za kłusownictwo. Tak? Przeczytajcie dobrze regulamin. Ja ten regulamin tutaj właśnie Wam przedstawiam, żebyście wiedzieli, że bieganie po całym brzegu z podrywką 20 metrów czy 15 metrów na przykład od wędek może być uznane już za kłusownictwo. Ja mówię może być. Pamiętajcie, że to może być, zależy na kogo się trafi. Według prawa jest to niedozwolone i na pewno karane by było upomnieniem, oby tylko upomnieniem. Tak jak mówię, zależy na kogo się trafi. Ja w swoim życiu trafiałem na różnorakich ludzi. Niektórzy byli normalni, a niektórzy byli normalni inaczej. Także wszystko kwestia szczęścia. Lepiej szczęściu dopomożesz, jak nie będziesz robił takich rzeczy, o których właśnie Was chcę uprzedzić. Metr na metr, to już Wam mówiłem, metr na metr, oczko pół centymetra, 5 mm, ja to napisałem 5 mm, no to jest troszkę, nie, 5 mm, no 5 mm, czyli pół centymetra, oczko, dobrze napisane. Co jeszcze, o co tu chodzi? No i oczywiście może musicie się dowiedzieć, czy na danym zbiorniku można używać podrywki. Albo na przykład zbiornik może być, należeć do jakiegoś innego właściciela, to musicie się go zapytać. Albo zbiornik może być wyłączony z możliwości łapania na podrywkę, bo gdzieś tam są jakieś robaki, ślimaki, traszki, czy coś w tym rodzaju i jest to jakaś enklawa ekologicznych tam żyjątek, dajmy na to chronionych, to musicie też się dowiedzieć na miejscu. Na tarliskach, oczywiście na tarliskach nie łowimy podrywkami, bo od razu idziecie do paki, tam nikt się nie będzie, to będzie jako czyn kłusowniczy. Na niedozwolonych akwenach wodnych, tak jak mówię, rezerwaty, stawy rybne, jeżeli nie jesteście właścicielami albo nie macie pozwolenia od właściciela, na podrywki łowić nie możecie. Jakie ryby? No zależnie jakie ryby Wam w tą podrywkę wejdą, ale od razu uprzedzam, jeżeli te ryby będą takie i będziecie mieli siatę takich ryb nałapanych na podrywkę, to może również być podciągnięte pod kłusownictwo. No niestety, ale tak jest. Ryby mają być, jeżeli mają wymiar, mają być używane za żywca, mają być wymiarowe, ryby prawem chronione, wypuszczone do wody. Broń Boże, nie zakładajcie na haczyk jakichś rybek prawem chronionych, bo to też może się źle skończyć. Nie dość, że dostaniecie za podrywkę, dajmy na to jeszcze dostaniecie za rybę prawem chronioną. Także no i to jest tak, powiedziałem Wam z grubsza, czego się możecie obawiać albo czego możecie się spodziewać, jeżeli ktoś, jak straż, dajmy na to, uprawniona, no i oczywiście jeżeli przyjdzie straż uprawniona do kontroli, Was skontrolować, no to musicie pokazać podrywki. Ja wiem, że wędkarze niektórzy stosują oczka troszkę większe. Jeżeli są troszkę większe, oczywiście to nie zaszkodzi. Jeżeli będą mniejsze, no nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś używał mniejszych oczek, łowiąc, co by chciał na przykład złowić, prawda? I pamiętajcie, że podrywka służy do połowu ryb na żywca i do innych celów nie możecie jej użyć. Także znaczy w sensie połowu ryb. I myślę, że krótki filmik, ale taki, wiecie, no podrywka podrywką, ale można też przez podrywkę można też nieźle się przejechać. Myślę, że to na razie tyle. To wszystko oczywiście to nie jest mój wymysł, to jest tylko interpretacja tego, co
w regulaminie amatorskiego połowu ryb, który powinniście znać. Oczywiście wszystko wyczytane, sprawdziłem, czy nie ma błędów. Błędów nie ma. Jeszcze raz sobie przeleciałem. No i dopisek jest zawsze sprawdzaj aktualne przepisy dla okręgu PZW, ponieważ mogą istnieć dodatkowe zaostrzenia dotyczące podrywki wędkarskiej. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Myślę, że komuś pomogłem. Pamiętajcie, żeby nie biegać z podrywką po całym łowisku, bo może to się troszkę jakoś źle skończyć. Oczywiście nikomu tego nie życzę. Najlepiej jest przestrzegać troszeczkę tego regulaminu. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Do zobaczenia w następnych filmikach. Hej!